W 2009 roku została wydana książka Dlaczego kobiety uprawiają seks? Cindy Meston i Davida Bassa. Dzieło przedstawia motywacje seksualne kobiet z psychologicznego, fizjologicznego, kulturowego i ewolucyjnego punktu widzenia. Cindy Meston jest psychologiem klinicznym specjalizującym się w psychofizjologii seksualności kobiet. David Bass jest psychologiem ewolucyjnym i ekspertem w zakresie strategii łączenia się ludzi. Autorzy wyróżnili 237 powodów, dla których kobiety uprawiają seks. Książka obala powszechne błędne przekonanie, że mężczyźni uprawiają seks tylko dla przyjemności, a kobiety tylko z miłości. Oczywiście niemożliwe jest, żebym przedstawił wszystkie 237 powodów, ale wybrałem 7 interesujących, które mogą dać Ci do myślenia. Pierwszą motywacją jest lek na ból głowy. Istnieje oklepany wykręt. Nie dzisiaj, kochanie, boli mnie głowa. To fakt, a nie tylko wygodna wymówka. Seks może wzmagać, a nawet wywoływać ból głowy. Mięśnie głowy i szyi często napinają się podczas współżycia, a ciśnienie krwi może wzrastać w trakcie orgazmu, co powoduje rozszerzenie naczyń krwionośnych w mózgu. W literaturze anglojęzycznej objaw ten określa się mianem coital cephalgia – ból głowy podczas stosunku. Jednak badanie wykazało, że niektóre kobiety uprawiają seks, żeby pozbyć się bólu głowy. Zacytuję kobietę z badania. Cierpię na migrenowe bóle głowy i chociaż ataki zdarzają się rzadko i na ogół są łagodne, zauważyłam, że jeśli uprawiam seks, kiedy boli mnie głowa, a zwłaszcza jeśli osiągam wspaniały orgazm, to migrena mija bez śladu, zanim się obejrzę. Jak to możliwe, że seks bywa zarówno katalizatorem bólu głowy, jak i lekarstwem na tę dolegliwość? Wydzielanie endorfin w trakcie aktywności seksualnej może łagodzić bóle głowy i jak wykazało badanie przeprowadzone w klinice zwalczania bólu głowy Uniwersytetu Południowego Illinois, w wypadku kobiet czyni to bardzo skutecznie. Drugą motywacją jest szacunek społeczny. Źródłem zdrowej samooceny może być dokonanie bilansu własnych mocnych stron i zdolności oraz wynikające z niego poczucie zadowolenia z tego, kim jesteśmy i co możemy zaoferować światu. Każdy, kto chodził do szkoły średniej, wie, że dokonywanie takich ocen porównawczych i tworzenie opartych na nich rankingów nie jest wyłącznie rozrywką dorosłych. Twoja popularność częściowo zależy od tego, kim są twoi przyjaciele, nawet w szkole podstawowej. Samoocena wielu młodych ludzi jest ściśle powiązana z tym, jakich mają przyjaciół i jaką pozycję społeczną zajmują w grupie rówieśniczej. Zjawisko to opisała z najdrobniejszymi i przerażającymi dla większości rodziców szczegółami socjolog Rosalind Wiseman w książce Królowe pszczół oraz ich kiepskie naśladowczynie. Jak zauważa Wiseman, zacytuję: dziewczyna należąca do popularnej grupy może uniknąć reputacji zdziry, nawet jeśli często uprawia seks. Wiele kobiet uczestniczących w badaniu z książki opisuje sytuacje, w których zdecydowało się na seks, żeby zdobyć i zyskać akceptację i szacunek społeczny. Zacytuję kobietę z badania. Miałam poczucie, że bycie dziewicą wyklucza mnie z mojego kręgu społecznego. Nie kumałam rzeczy, które moje aktywne seksualnie koleżanki doskonale rozumiały i z tego powodu często czułam się wykluczona z rozmaitych sytuacji społecznych. Przespałam się więc z mężczyzną starszym ode mnie, żeby zyskać akceptację w kręgu jego znajomych, ludzi starszych i wykształconych. Niektóre uczestniczki badania decydowały się na seks z partnerem o wysokim statusie społecznym nie ze względów materialnych, przyjemnego stylu życia czy dobrych genów. Chciały po prostu podwyższyć swój status społeczny w oczach swoich znajomych poprzez uprawianie seksu z partnerem mającym dużo większą wartość od niej samej. Trzecią motywacją jest eliksir dobrego nastroju. Czasami masturbacja przynosi większe korzyści niż współżycie z partnerem, ale badanie przeprowadzone przez psychologa Gordona Gallapa z Uniwersytetu Stanu Nowy Jork w Albany sugeruje, że seks z partnerem, a konkretnie z partnerem płci męskiej, również może pociągać za sobą dobroczynne skutki. W pewnym badaniu okazało się, że kobiety, które uprawiały seks nie używając prezerwatyw, ale mogły zażywać hormonalne środki antykoncepcyjne, przejawiały istotnie niższy poziom depresji niż te, które uprawiały seks i używały prezerwatyw jako standardowej formy antykoncepcji. Były także szczęśliwsze niż kobiety, które w ogóle nie uprawiały seksu. Wyniki te wskazują, że w męskim nasieniu jest coś, co pomaga kobietom wyjść z dołka. Coś, czego nie dostawały kobiety, które używały prezerwatyw albo powstrzymywały się od aktywności seksualnej. Od dawna wiadomo, że nasienie zawiera substancje odżywcze, które pomagają plemnikom przedostać się przez kobiecy jajowód, aby mogły dotrzeć do upragnionego jaja. Mniej osób zdaje sobie sprawę z tego, że sperma zawiera również hormony, między innymi testosteron, estrogen, prolaktynę oraz kilka rodzajów prostaglandyn.
Wszystkie te hormony mogą wpływać na nastrój i są wchłaniane do krwiobiegu kobiety poprzez ściany pochwy. Niektóre z nich wykrywano we krwi kobiet w ciągu zaledwie kilku godzin od kontaktu z męskim nasieniem. Czwartą motywacją jest to, że samotność zmusza kobiety do współżycia. Cytuję: czasami po prostu marzę o tym, żeby poczuć ciężar drugiej osoby na swoim ciele. Samotność jest przyczyną depresji. Ludzie bardzo się różnią pod względem tego, jak bardzo potrzebują kontaktu z innymi. Poczucie osamotnienia i braku intymnych kontaktów z innymi to problemy, z którymi borykają się szczególnie heteroseksualne kobiety w starszym wieku. Ponieważ kobiety często wiążą się z mężczyznami starszymi od siebie, a ponadto mężczyźni żyją średnio krócej niż kobiety, te ostatnie na ogół przeżywają swoich mężów. Ponieważ starszych samotnych kobiet jest więcej niż starszych mężczyzn, trudniej im znaleźć partnera. W badaniu kobiety reprezentujące wszystkie grupy wiekowe i orientacje seksualne opisywały sytuacje, w jakich uprawiały seks, aby uwolnić się od samotności. Jak opisała to jedna z kobiet uczestniczących w badaniu, potrzeba uprawiania seksu stanowi część potrzeby intymności i więzi, ale sam seks nie jest skutecznym lekiem na samotność. Czułam się samotna. Wiedziałam, że ten facet chce się ze mną przespać, więc to zrobiliśmy. Poczułam się kochana tylko przez chwilę. Kiedy wyszedł, samotność powróciła. Część kobiet jednak opisała uprawianie seksu z powodu poczucia osamotnienia jako pozytywne doświadczenie. Powiedziały, że seks pomógł im przetrwać noc, powstrzymał je od podejmowania autodestrukcyjnych zachowań albo dodał im pewności siebie. Piąta motywacja to pilnowanie partnera. Zacytuję kobietę z badania. Moja matka powtarzała, że powinnam zaspokajać swojego mężczyznę albo zrobi to inna kobieta. Termin pilnowanie partnera, mate guarding, odnosi się do rozmaitych strategii, od czujności po przemoc, mających na celu zatrzymanie partnera przy sobie. Jedną z takich strategii jest uprawianie seksu jako metoda zapobiegania rozpadowi związku. Kobiety twierdzą, że uprawiają seks, ponieważ pragną powstrzymać partnera przed skokiem w bok i mają nadzieję, że dzięki temu nie będzie miał ochoty na seks z inną kobietą. Zjawisko pilnowania partnera występuje nie tylko w kulturach zachodnich. Według członków plemienia Muria, ludu zamieszkującego region Bastar w środkowych Indiach, kobiety najbardziej obawiają się zdrady męża w początkowej fazie małżeństwa. Żony nigdy nie są zadowolone, kiedy ich mężowie odwiedzają Gotul, coś w rodzaju koedukacyjnego klubu dla młodych ludzi, w którym często uprawia się seks, i często nakłaniają męża do odbycia stosunku, zanim ten wyjdzie z domu, mając nadzieję, że w ten sposób uczynią go bardziej odpornym na pokusy czekające nań w Gotul. Szóstą motywacją jest zdobycie czegoś, na czym im zależy. We wrześniu 2008 roku 22-letnia Natalie Dylan doszła do wniosku, że chciałaby studiować terapię rodzinną i małżeńską, ale zdała sobie sprawę, że musi zdobyć pieniądze na czesne. Rozważyła rozmaite możliwości, m.in. tę, którą wybrała jej siostra – prostytucję. Praca ta w ciągu 3 tygodni przyniosła siostrze Natalie kwotę potrzebną na opłacenie studiów. Dylan postanowiła wystawić na aukcji swoje dziewictwo. W ciągu 5 miesięcy zgłoszono około 10 000 ofert, z których najwyższa wyniosła niemal 4 miliony dolarów. Zapytana przez dziennikarza o wybraną przez siebie taktykę, która wzbudziła zainteresowanie na całym świecie, Natalie odparła: myślę, że ta transakcja będzie bardzo korzystna zarówno dla mnie, jak i dla osoby, z którą to zrobię. Badanie przeprowadzone niedawno wśród 475 studentów Uniwersytetu Stanu Michigan potwierdziło, że niektóre kobiety uprawiają seks nie dlatego, że są zakochane albo czują do partnera pociąg seksualny, ale po prostu po to, aby zdobyć coś, na czym im zależy. Mimo że Uniwersytet Stanu Michigan jest elitarną instytucją kształcenia wyższego, a większość jego studentów pochodzi z rodzin osiągających ponadprzeciętne dochody, 9% uczestniczek tego badania przyznało, że przynajmniej raz w życiu zainicjowało próbę wymiany seksu na jakieś dobro materialne. Chociaż niektóre kobiety oferują seks, aby zdobyć zasoby niezbędne do życia, to jednak pilne potrzeby nie były motywacją, którą kierowały się badane studentki. Jak zauważył autor tego badania, chodzi tu raczej o zdobycie czegoś, czego chcesz, a nie czegoś, czego potrzebujesz, chyba że twoim zdaniem wszyscy potrzebują torebki za $200 od Louis V. Ostatnia motywacja – rywalizacja o stałego partnera. Kobiety rywalizują ze sobą nie tylko o przygodnych kochanków, ale także o partnerów w stałych związkach. Chociaż uprawianie seksu bywa skuteczną metodą zdobywania stałych partnerów, część kobiet uczestniczących w naszym badaniu wyznała, że strategia ta nie spełniła ich oczekiwań. Zacytuję kobietę z badania. Jako nastolatka kilka razy miałam wrażenie, że jeśli prześpię się z chłopakiem, to on ze mną zostanie.
a jeżeli tego nie zrobię, przestanie się mną interesować. Wtedy wydawało mi się, że to w porządku, ale po fakcie zwykle czułam się przygnębiona, zwłaszcza, że w większości wypadków pójście z chłopakiem do łóżka nie przyniosło pożądanego skutku. W pojedynkach seksualnych na każdego zwycięzcę przypada co najmniej jeden przegrany, a kiedy seks nie przynosi oczekiwanego efektu w postaci stałego związku, kobiety często czują się wykorzystane i przygnębione. Mam nadzieję, że odcinek się podobał i żadna kobieta nie poczuje się urażona zdradzeniem faktów, o których mężczyźni nie wiedzą. Jeśli dotarłeś do końca, zostaw komentarz do statystyk, ocenę filmu, wpadnij na poprzednie materiały i do usłyszenia w następnym odcinku.